Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy: Uniwersytet Warszawski. Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. UDL. Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych. Agnieszka Bysko, konsultantka do spraw studenckich BON UW. Prowadząc zajęcia akademickie, stajemy za każdym razem przed bardzo różnorodną grupą. Nasi studenci różnią się pod względem trudności, jakich doświadczają i pod względem strategii uczenia się, swoich preferencji, ale też pewnych supermocy, które posiadają. Universal Design for Learning, czyli projektowanie uniwersalne w edukacji, to koncepcja, która podkreśla to, co możemy zrobić, żeby jak największe grono studentów włączyć w proces uczenia się. W tym podejściu istotne jest nie tyle to, czego uczymy, ale jak uczymy, a w szczególności po co to robimy. Celem projektowania uniwersalnego w edukacji jest przygotowanie studentów do bycia tak zwanymi lifelong learners. Oni mają za zadanie uczyć się przez całe życie, a my jako wykładowcy mamy za zadanie przygotować ich do tego. Dr Agnieszka Kałdonek-Cernyjakowicz, adiunkt w Instytucie Anglistyki UW. To, co charakteryzuje UDL, to elastyczność i wybór. Elastyczność to ze strony wykładowcy musi być elastyczny, jeśli chodzi o prezentowanie materiału, o na przykład ocenianie wiedzy studentów. Jeśli chodzi o studentów, no to musimy dać im wybór. Student powinien mieć wybór, jak chce się uczyć, z czego chce się uczyć, w jaki sposób, tak żeby wykorzystał swoje style uczenia, czy też prezentację swojej wiedzy. UDL to sztuka prowadzenia małych zmian, które dla wielu naszych studentów będą znaczyły naprawdę wiele. W praktyce chodzi o to, żeby już na etapie planowania zajęć, planowania materiałów czy planowania sposobów oceny w trakcie naszego kursu uwzględnić to, że mamy do czynienia z bardzo różnorodną grupą studentów. Przykładem takich działań może być rozsyłanie przed zajęciami wszystkich materiałów, z których będziemy korzystać studentom w formie elektronicznej. Możemy sprawić, że student niewidomy znajdujący się w tej grupie będzie mógł sobie odczytać ten tekst przy użyciu programu odczytu ekranu. Student, który doświadcza trudności związanych z dysleksją, będzie mógł również udźwiękowić sobie tekst. Studenci mający problemy z notowaniem będą mogli nanosić notatki na wydruk, który przyniosą ze sobą na zajęcia. Elastyczność i wybór możemy zrealizować poprzez nawiązanie partnerstwa ze studentami i to jest bardzo, bardzo ważne. Musimy wiedzieć, jakie są ich potrzeby, jakie są ich trudności, jakie są style uczenia, jakie mają wyzwania i w ten sposób tworzymy ten kurs czy zajęcia razem. Tu bardzo, jeszcze raz podkreślę, bardzo ważne jest stworzenie partnerstwa. Aby dobrze zrealizować UDL i założenia UDL, należałoby stworzyć dialog ze studentami. Warto zapoznać się z ich potrzebami, trudnościami, wyzwaniami, ale w kontekście danego kursu, w kontekście danych zajęć. Jak ja realizuję UDL na swoich zajęciach, na przykład przed zajęciami wysyłam materiały dydaktyczne na każde zajęcia. Jeśli mamy prezentację na danym kursie, to pytam studentów, jaki temat chcą prezentować, więc tutaj powiedzmy negocjuję dany temat i robię to w formie dialogu. Następnie po zajęciach wysyłam dodatkowe materiały, jeśli się takie pojawiły na zajęciach. Też namawiam studentów, aby się ze mną kontaktowali mailowo, jakiekolwiek mają pytania dotyczące zajęć czy danych zajęć danego tematu. Najważniejszą rzeczą jest ocena. Jak można zaliczyć u mnie kurs? To są oceny cząstkowe, tak żeby nie obciążać studentów na końcu semestru. Więc na przykład prowadzę prezentacje, jakieś krótkie eseje, no i powiedzmy jakiś końcowy test, który jest zazwyczaj w formie pisemnej, no chyba że student nie lubi pisać i wtedy preferuje na przykład formę ustną, więc taka możliwość u mnie też jest na zajęciach. Serdecznie zapraszamy każdego z wykładowców już na etapie tworzenia sylabusa zajęć do kontaktu z naszym biurem. Możemy wspólnie zastanowić się, o co można by go było wzbogacić, co można by było w nim zmienić, żeby jak najszersze grono studentów mogło aktywnie uczestniczyć w Państwa zajęciach. Lektor. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.